zmuszona przerwać cykl Love Yourself, ponieważ pojawiło się Serendipity, które wymagało teorii, a bazowało na Małym Księciu, więc mam nadzieję, że wam się podobało, ale teraz wracamy, ponieważ zostali mi J-Hope, Jimin i Jin do omówienia i mam nadzieję, że to, co teraz powiem w tym filmiku, przyda się jakoś do zrozumienia tego nadchodzącego comebacku BTS, więc zaczynamy. Prawdę powiedziawszy, J-Hope i Jimin wydają mi się najbardziej emocjonalnym i znaczącym pariniem w całym BTS i to nie tylko w Highlight Reel, ale od dawna, ponieważ ciągle widzimy ich razem byli w szpitalu, a ich short filmy były połączone. W ostatniej części widzimy J-Hope'a tańczącego na sali z dziewczyną i tak jak wszystkie te dziewczyny wydają mi się pod świadomością chłopaków i odzwierciedleniem innych członków, tak ta konkretna wydaje mi się prawdziwą osobą, w której zakochany jest Jimin. Oczywiście nie znaczy to, że analiza tej postaci pod kątem stricte symbolicznym jest niemożliwa, aczkolwiek do tego wrócę za chwilę. Sceny J-Hope'a z dziewczyną są przeplecione scenami samego tańczącego Jimina i tutaj od razu warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, J-Hope radzi sobie doskonale w tańcu, przychodzi mu to z łatwością, za to Jimin daje z siebie wszystko, nawet więcej niż może dać, a w efekcie się tylko przewraca. Po drugie, sceny J-Hope'a są jasne, a Jimina ciemne, podobnie jak połówki ich plakatu teaserowego. Jeżeli to brzmi dla was znajomo, to mam dla was równie znajomy cytat. The rhythms of day and night, two different words coming from two opposite poles, mingled during this time. Z samych kolorów można by wnioskować, że świat J-Hope'a jest jasny, jest on szczęśliwy, natomiast Jimin jest smutny i jego życie jest wypełnione mrokiem. Jednak Jimin się nie poddaje, nadal próbuje być lepszym człowiekiem i przypomnę jeszcze raz, że cytat na jego plakacie brzmi: skłamałem, bo nie ma powodu, by kochać kogoś takiego jak ja. I zgodnie z tym, co widzieliśmy w poprzednich częściach Highlight Reel, Jimin jest zakochany w tej dziewczynie, jednak boi się do tego przyznać, boi się jej to wyznać. Teraz natomiast ćwiczy, ponieważ chce dorównać J-Hope'owi, uważa, że J-Hope jest lepszy, uważa, że ta dziewczyna woli J-Hope'a, dlatego ćwiczy, daje z siebie wszystko, żeby ona w końcu zwróciła na niego uwagę. Jednak już od dawna wiemy, że Jimin jest bardzo słaby. W japońskim Blood, Sweat and Tears jego dobra strona walczyła z tą złą, ta zła chciała nad nim zapanować, natomiast w live widzimy, że temu złu uległ, czyli przyjął grzech. Samo trenowanie ma ogromne znaczenie, a w sennikach często możemy wyczytać naprawdę wiele przydatnych znaczeń i w tym wypadku trenowanie oznacza brak pewności siebie i wątpliwości co do swoich zdolności i umiejętności. Z drugiej strony natomiast trenowanie może oznaczać pragnienie zmiany swojej pozycji w życiu. Jak widzicie, pasuje to idealnie, ponieważ po samym cytacie widzimy brak pewności siebie u Jimina, natomiast to trenowanie w Highlight Reel sugeruje tą chęć zmian w życiu. W kolejnej scenie Jimin tańczy z tą dziewczyną, jednak niechcący na nią wpada i oboje się przewracają i tutaj należy podkreślić, że Jimin, broń Boże, jej nie uderzył, ponieważ taka teoria jest bardzo popularna w internecie. On jej nie uderzył, tylko przypadkiem na nią wpadł. Przez ten upadek Jimin skaleczył się w rękę, dlatego w następnej scenie widzimy, jak bardzo nerwowo próbuje zmyć tę krew z rąk. Krew symbolizuje nasze emocje i myśli, nawiązuje do otwartych emocjonalnych ran, bólu i depresji, co idealnie pasuje do stanu emocjonalnego Jimina, szczególnie, że chciał on popełnić samobójstwo w I Need You, w Run był w szpitalu i w Live prawdopodobnie też. Tak jak już wspominałam wcześniej, można zanalizować tę dziewczynę w troszeczkę inny sposób. Może ona symbolizować osobę, którą chciałby być Jimin, byłby osobą pewną siebie, utalentowaną, która mogłaby dorównać Hosokowi i dlatego Jimin patrzy na nią z zazdrością. Za to w kolejnej scenie J-Hope niesie tę dziewczynę na plecach, prawdopodobnie do szpitala. Jimin wybiega za nim i po raz kolejny widzimy go w wodzie mokrego. Deszcz w tym wypadku jest metaforą łez, smutku i płaczu, aczkolwiek moknięcie od deszczu oznacza oczyszczanie z problemów. Jimin podobnie jak na swoim plakacie teaserowym trzyma parasolkę i ta parasol symbolizuje ochronę emocjonalną. Mokry ślad na bluzie Jimina przywodzi nam na myśl właśnie tę dziewczynę, która jest niesiona przez J-Hope'a. Jest to potwierdzenie na to, że są oni ze sobą połączeni. Jednak Jimin się poddaje i po prostu odchodzi. Ze scen z Highlight Reel wynika, że Jimin ma naprawdę niską samoocenę i chciałby być lepszą osobą, ale wszelkie próby zmiany swojego życia na lepsze kończą się źle. J-Hope za to zdaje się nie zwracać większej uwagi na Jimina, ponieważ więcej czasu spędza z dziewczyną. Jednak przejdźmy do Jina, ponieważ w ostatnim filmiku wspominałam, że jest on w drodze na randkę, a w tym wydaje się przez cały filmik przeczuwać, że coś się dzieje z resztą BTS. Pod koniec filmu Jin w końcu dociera na umówione miejsce, a w dłoniach trzyma bukiet kwiatów Smeralno, których znaczenie już omawiałam. Dziewczyna, z którą umówił się Jin, stoi po drugiej stronie ulicy, jednak w momencie, kiedy zaczyna ona do niego biec, potrąca ją samochód i to od razu przywodzi nam na myśl wypadek Jungkooka. Ponownie słyszymy narrację Jina, a sceny, które są tam pokazane są od tyłu, ponieważ Jin niejednokrotnie podkreślał, że chciałby cofnąć czas. 시간을 되돌릴 수 있다면 우리는 어디로 돌아가야 할까? 그곳에 이르면 모든 실수와 잘못을 바로잡고 그래서 행복해질 수
zastanawia się, czy po cofnięciu czasu mógłby zachować szczęście, czy cofnięcie czasu i naprawienie błędów sprawiłoby, że byłby szczęśliwy. W scenach z narracji widzimy momenty życia BTS, które się już wydarzyły, m.in. próba samobójcza V, morderstwo, wypadek Jungkooka, czy sprzeczka między Jinem a V. I Jin za wszelką cenę chciałby naprawić przeszłość. 30 sierpnia Jin stoi przed lustrem, wygląda na naprawdę nieszczęśliwego. Podnosi on przewrócony wazą z kaliami, który symbolizuje zarówno piękno i uczucie, jak i są one kwiatami używanymi do tworzenia wiązanek pogrzebowych. Na sam koniec tego filmiku ponownie słyszymy głos Jina. 수없이 많은 계절을 반복해도 다다르지 못하는 곳이 있다. 결국 마주해야 하는 것은 어제와는 다른 폭풍. 그 가운데를 뚫고 나아가는 것. 두려움 없이 사랑하는 것. 망설임과 이별하는 것. 나 자신으로 살아가는 것. Morze, które widzimy, jest ciągle tym morzem, o którym czytamy na plakatach. Tym morzem, na które wszyscy chcą wrócić, na którym się coś wydarzyło, do czego ciągle są nawiązania. Coś złego, bądź coś dobrego. To by było na tyle, jeżeli chodzi o analizę Highlight Reel, o całą serię Love Yourself. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że to, co omówiłam, w jakiś sposób pomoże w odbiorze tego comebacku, który pojawi się już na dniach. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić po sobie śladów w komentarzach z Waszymi teoriami i do zobaczenia w następnym filmiku.